Widzą Państwo Targ Swobody, czyli Plac Wolności, który powstał w XVIII wieku i pierwotnie nosił imię Franciszka Józefa. Jest to główny plac miasta otoczony pięknymi kamienicami XIX i XX wieku. Nowy Sad był i nadal jest miastem wielokulturowym. Zamieszkiwali je Serbowie, Węgrzy, Chorwaci, Słowacy, Rusini, Grecy i Ormianie. Znaczącą rolę w mieście odgrywali Węgrzy. Pozostałością po nich jest katolicki kościół przy głównym placu miasta. Został on zbudowany w latach 90. XIX wieku w stylu neogotyckim. Na jego miejscu wcześniej istniały dwie inne świątynie. Patronką wszystkich kościołów była Maryja. Była ona patronką tzw. Świętej Ligi, czyli Związku Państw Walczących z Imperium Osmańskim. Główną batalią tej rywalizacji była bitwa pod Wiedniem w 1683 roku. Wygrana polskiego króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem miała wpływ na wyparcie Turków z terenu obecnej Serbii. Budynek znajdujący się za mną to ratus. Ratus zbudowany w stylu neorenesansowym w XIX wieku. Posiada on wieżę, na której znajduje się dzwon świętego Floriana, który jest patronem miasta. Na tym placu znajduje się pomnik Svetozara Miletica. Był on politykiem serbskim i burmistrzem Nowego Sadu w XIX wieku, który chronił Serbów przed procesem madziaryzacji. Większość tutejszych kamieniczek zachowana jest w stylu baroku, klasycyzmu oraz secesji. Jednak dość rzadko są to budynki oryginalne. Większość z nich została odbudowana w drugiej połowie XIX wieku i powstała po zniszczeniach w okresie wiosny ludów. Ulica ta była siedzibą rzemieślników i handlowców. W ogóle podczas wiosny ludów 2/3 budynków miejskich zostało zniszczonych w wyniku bombardowania przez armię węgierską z pobliskiej twierdzy Petrovaradin. Populacja miasta także się zmniejszyła z 20 000 do 7 000 mieszkańców. Widzą Państwo Władiciański dwór, czyli pałac biskupi, który został zbudowany na początku XX wieku w stylu serbsko-bizantyjskim z elementami mauretańskimi. Jest on siedzibą hierarchów serbskiego kościoła prawosławnego. Nowy Sad jest miastem położonym w północnej Serbii i jest stolicą autonomicznego regionu Wojwodiny. Jest to drugie pod względem liczby mieszkańców miasto w Serbii i liczy około 300 000 mieszkańców. Miasto zostało założone pod koniec XVII wieku przez serbskich handlowców w sąsiedztwie twierdzy Petrovaradin. Twierdza Petrovaradin została zbudowana w średniowieczu przez Węgrów w celu obrony przed atakiem Imperium Osmańskiego. Jednak pierwsze fortyfikacje na tym miejscu zostały zbudowane już w czasach antycznych przez Celtów, a następnie przez Rzymian. W roku 1526 twierdza ta została zdobyta przez Turków. Panowali oni na tym terenie aż do roku 1699, kiedy podpisano pokój karłowicki, a faktycznie już 2 lata wcześniej zostali stąd wyparci. Teren ten został zajęty przez Cesarstwo Austriackie. W tym czasie zaczęło się formować miasto w sąsiedztwie twierdzy. Serbowie jako wyznawcy prawosławia nie mogli osiedlać się na obszarze twierdzy, dlatego po drugiej stronie Dunaju założyli osiedle nazwane Serbskie Miasto. Miasto obecną nazwę otrzymało w 1748 roku, kiedy mieszkańcy otrzymali na dworze w Wiedniu status wolnego miasta królewskiego. W XIX wieku Nowy Sad jako wolne miasto zaczęło się szybko rozwijać. Szczególnie dynamicznie rozwijała się kultura, budowano szkoły, gimnazja, otwarto pierwszą drukarnię i księgarnię. W związku z kwitnącym życiem kulturalnym i artystycznym miasto jest nazywane serbskimi Atenami. Obecnie jest drugim po Belgradzie ośrodkiem serbskiej kultury. W okresie wiosny ludów w latach 1848-1849 Nowy Sad został silnie zniszczony przez siły węgierskie. Większość obecnej zabudowy miasta pochodzi z czasów późniejszych. Na wzgórzu, gdzie znajduje się forteca, już Celtowie, Rzymianie, Bizancjum i Bułgarzy budowali punkty obrony. Cennym artefaktem z czasów rzymskich jest hełm z IV wieku naszej ery znaleziony w Wojwodinie. Możemy go podziwiać w muzeum w Nowym Sadzie. Należy on prawdopodobnie do wysokiej rangi żołnierza. Jest on bogato zdobiony klejnotami, złotem i srebrem. W średniowieczu Węgrzy zbudowali tu fortyfikację, następnie w 1526 roku, po zajęciu tego terenu przez Turków, rozbudowali oni twierdzę. Od końca XVII wieku twierdza należała do Austriaków. Wtedy znacznie rozbudowali ten obiekt i to im twierdza zawdzięcza obecny kształt. Co ciekawe, pod fortecą znajduje się sieć tuneli licząca około 16 km.
Została ona zbudowana przez Austriaków i znajduje się dosyć głęboko pod powierzchnią ziemi. Widzą Państwo wieżę zegarową, która jest jednym z głównych symboli miasta. Co ciekawe, mała wskazówka pokazuje minuty, natomiast duże godziny. Celem tego była lepsza widoczność zegara dla żeglarzy płynących Dunajem. Tutaj, proszę Państwa, za mną widać kikuty mostów, które zostały po zbombardowaniach, po bombardowaniu NATO w roku 1999. I to w sumie nie jest jedyny most, który został zniszczony przez NATO. Znajduje się na twierdzy Petrowardin. Zwana jest także Gibraltarem ze względu na to, iż położona jest na dosyć znacznym wzniesieniu i jest niedostępna dla przeciwnika. Jednym z największych festiwali, jaki odbywa się w Nowym Sadzie, jest Exit Festival. Został on zapoczątkowany przez studentów w roku 2000. Był to szereg koncertów jako znak protestu przeciwko władzy Miloszewicza. Następnie od 2001 roku co roku odbywa się taki festiwal, którego gośćmi są różnego rodzaju gwiazdy, jak na przykład Snoop Dogg, David Guetta czy Dog i Dog. W ogóle ten festiwal odbywa się w znacznej części na obszarze twierdzy i przewija się tutaj około 100 000 młodych ludzi. Jest 21 października 2019 roku, twierdza Petrowardin. Temperatura 26 stopni Celsjusza. W ogóle jestem już tutaj czwarty dzień w Serbii i ciągle jest taka temperatura, także nic tylko przyjeżdżać w październiku do Serbii.